Optimus Prime. Prime, make something of yourself. Witajcie gracze Rise of Kingdoms, z tej strony Optimus i dzisiaj porozmawiamy sobie o kanionie, tak, kanionie Zmroku i może nie tylko o kanionie Zmroku, ale także o kanionie, który teraz się u nas zaczął pojawiać, tak, Wielki Kanion, tak, Wielki Kanion, tak, zawody w kanionie Zmroku, a nie, przepraszam, to są zwykły kanion, Wielki Kanion jest inaczej, wygląda. Teraz mamy kwalifikację tego kanionu, jest jest to coś, co było wprowadzone, pamiętam. Ja byłem tutaj w KVK1 albo KVK2, to było gdzieś chyba 3 lata temu i właśnie wtedy pamiętam chyba Quadra też wygrał na 3.090, to dopiero chyba wprowadzali na pierwsze te młode KD, a potem zaczęli wprowadzać już na te sokowe KD. Ogólnie fajnie to jest event, nagrody są fajne, jeżeli macie tam dobry kanion, ale nie ukrywajmy, jest to dla graczy, którzy dużo spendują, którzy mają bardzo dobre marsze i mogą tutaj wycisnąć jak najlepsze swojego girów. Czy te nagrody są tego wszystko warte? No nie do końca, chociaż te formacje, no 8 skrzynek 6, no nie pogardzilibyśmy, nie? Ogólnie tutaj w tym kanionie no, awansują chyba najlepsze 20 parę tam osób chyba, czy nie, 32 osoby najlepsze awansują, tak? Czekajcie, zaraz powiem, bo ja tutaj jestem akurat 5. Chłopaki mi ostatnio troszeczkę pocisnęli mi. Tak, 32. Chłopaki mi ostatnio troszeczkę tutaj pocisnęli punktowo, bo... tak, 32. No poprawili się, dzięki AM poprawili swoje giry na 5 marszach. Ja nic nie upgrade'uję w tym momencie na 5 marszu, no bo lecę wszystko w 6. No ale najważniejsze w kanionie jest też ułożenie marszy i nie będę ukrywał, ja też z kanionem miałem długo problem, też się na tym głowiłem. Ludzie naprawdę potrafili tu mnie pokonywać, którzy no, byli dużo słabsi, a jakby tak powiedzieć, no nie do końca powinni mnie pokonywać, nie? Ja wam tu pokażę ogólnie na kanionie, jak to teraz wygląda. Ja w tym momencie gram tak, że mam dwie piechoty na przodzie. Mam tu ułożone, jakby tak powiedzieć, balistykę na jedną balistykę w marszu. Z tego względu, żeby wszystkie jakby oddziały do wroga dochodziły jednocześnie, te z tyłu i z przodu. Po to daliśmy tego Siege'a tutaj tak samo i tu. Bo jak tam te wszystkie, to się wszyscy będą bić, no i jakby tak powiedzieć... żeby raid się razem wspólnie zaczął zbierać. A jeżeli byśmy mieli tak, żebyśmy mieli bez tej machiny obleżniczej, no to nasze marsze byłyby no, w tyłku, jeżeli chodzi o rotację skilli, po prostu byłyby spóźnione. I tutaj Godfather kanionu emotka mi, jakby tak powiedzieć, to podesłał. Ja bezpośrednio zawsze się staram tak poukładać, żeby mieli ci, co najbardziej tak tankują, ustawić na przodzie. Bardzo często gra się teraz, jeżeli mamy ByCube, gra się z Liu, lub też niektórzy by ByCube rzucają z Konstantynem. Konstantyn jest dowódcą, który no jednak tutaj troszeczkę utrzymuje dłużej w walce. Chociaż no ja gram z Liu, wygodnie mi się gra. Tu mam Ragnara ze Scipio, to jest chyba w sumie najsłabszy marsz, tak mi się zdaje. Tak samo jak tutaj widzę, że też będzie Artur Filip, no to dla mnie, no to ja gram ze względu na deltę i mam bardzo mocną deltę, no to Artur Filip musi być grywalny dla mnie. Tym bardziej, że jak nowy kombo dowódca kawalerii wyjdzie końcem roku, no to na pewno tutaj będzie zmiany, pewnie Ragnara też damy, może Artur będzie bardziej przeżywalny z tym drugim. No porobimy zmiany, no tutaj Queen musi być z Deliangiem na przeciw, chociaż widziałem, gdzie Queena już rzucali do przodu. Queen z Deliang jest bardzo mocnym marszem, jeżeli ktoś tam nie ma 2 marszy łuków, no to przeważnie gra w Openie Queen z Deliang lub też Queen YSG, no bo drugi marsz na przykład rzucamy z Delianga z Hermanem. No ale tam też można coś pokombinować, bo już widziałem marsze z dobrym gierem, gdzie Herman z YSG dawali sobie radę, no ale to jest bardziej taki większy marsz, nie? Tak a propos Open Fieldu. Huo tutaj bardziej służy do tego, żeby tankować z Nevskim, wiadomo, normalnie Huo Joanka. Ja lubię zagrać walkę jakby tak 1 na 1, czyli tutaj personalnie jak się bijemy, nie? Tu akurat się udało wygrać, no bo Styli ma słabsze konto, no ale jak pójdziemy na przykład na któryś z chłopaków, to już teraz się poprawili, Niemcu poprawił bardzo dobrze swoje statystyki, UPRS też, czyste zło też, widzę, że coś tam pozmieniał, też chyba poszedł mocniej, w sumie spróbujemy, może uda się wygrać, ale obstawiam, że będzie ciężko.
Zrobimy patent, który chłopaki robią na mnie nieraz, więc zagramy to samo. Może mi się akurat tutaj uda też tak coś ugrać na tym. Puścimy akurat na czystym ten kanion. Ja wiem, też przelecimy sobie kanion, jeżeli chodzi o kwestię, jak to wygląda też na tych KVK1, KVK2, jak tam ułożyć też ten kanion, no bo wiem, że początkowi ludzie grają, też mają duży problem. On czyste tu ma dużo mocniejszego Liucze. Liucze tam jest z kim? Z Konstantynem, no to mi dłużej trzyma, chociaż minimalna różnica, ale nie wiem jak będą oni, czy będą, nie, my jakby tak mamy lepiej, jeżeli chodzi o Rage'a i odpałki, no ale pytanie, czy damy radę to przetrzymać. No tutaj już mi Ragnar pada, tam pada Ragnar ten, no może jednak to ugramy. Tak, w takim systemie jakby poszedł personalnie, mógłbym przegrać prawdopodobnie tutaj z czystym. Tu akurat się to chyba nie udaje. No pytanie, jak przetrwamy Huo, tam Artur mocno bardzo, widzę, że to poprawił te marsze. Więc nawet tak może być ciężko i chyba to nawet przegram. Czyli nawet taką jakby inną troszeczkę taktyką przegrywamy to. Ma bardzo mocne ten zestawienie, no tutaj nawet tak przegrywamy, więc czysty to ogólnie dobrze to ugrał. Widać, że chłopaki się wzmocnili, nie? Widać, że ta mobilizacja sojuszu na pewno wzmocniła ich gear, pewnie też formację. No ja zdawałem sobie sprawę z tego, że ten kanion pomalutku będzie u mnie coraz słabszy, ze względu na to, że inwestujemy w 6. marsz. No ale okej, no być tam w tej top 5 się będziemy się starać, teraz jestem 10, no bo oberwałem tam parę walk w tygodniu, więc chłopaki mi tu troszkę obili. Ogólnie też musicie pamiętać, że w kanionie najważniejsze jest to, żeby wasze takie jakby tak najsłabsze marsze, ale które najwięcej tam wycisną, żeby były zawsze gdzieś tam do tyłu, żeby ich dawać. Tak jak właśnie daje Queena z Deliangiem, tak Artura z Filipem, żeby oni jak najdłużej tam wytrzymali. No Artur z Filipem tutaj, no widzicie, ja tu nie mam jakoś bardzo dużo krytu, no broń by przydała się jeszcze skrytować. ByQ to jest najmocniejszy. Ja ostatnio na formacjach troszkę wzmocniłem się. No ale, no inni też się rozwijają. No a prawda jest taka, że ja takie upgrade'u gearu nie robiłem już od jakichś 2-3 miesięcy? No 2,5 miesiąca gdzieś nie robiłem upgrade'u gearu. Głównie jak coś tam malutkie poprawki na formacjach robiłem. No i przygotowałem 6. formację pod łuki, więc ja przez cały czas się skupiam na tą drugą stronę. Jeżeli chodzi o KVK1, KVK2, wiem, że tam, jeżeli jesteś low spenderem, będziesz miał ciężko w kanionie, nie będę ukrywał. Kanion nie jest wyznacznikiem twojej jakiejś tam gry. Bardzo dużo ludzi gra, tych najlepszych gra z Filipem, z Trajanem, czy Trajan Filip, Trajan Mulan, gdzie oni naprawdę robią bardzo fajne, jakby tak powiedzieć, no bardzo fajną robotę na girze z leadershipa. Gear leadershipa no, daje nam dużą też moim zdaniem przeżywalność, więc tutaj na przykład no, jak mamy Trajana z Filipem, no to tutaj Heavy ma naprawdę na przodzie, to długo trzyma, do tego bardzo fajnie buffuje marsze, więc one też robią swoje potem. Huo Artur to jest chyba jeden z tym momencie najmocniejszych marszy w grze kawalerii. Wiadomo, nie liczymy Artura z Filipem z tego względu, że Artur i Filip działają troszeczkę inaczej, ze względu na to, że musisz mieć formację i najlepiej, żeby był efektem butterfly z inskrypcji, więc tutaj to też wiadomo, trzeba inaczej zrobić. Huo Artur to jest w tym momencie chyba taki najlepszy marsz uniwersalny, nazwijmy to, na klinie, jeżeli chodzi o formację clean, jeżeli chodzi o kawalerię. ByQ Konstantyn, no to tu wiadomo, że ByQ dłużej trzyma, więc to też robi fajną robotę. Ragnar Scipio klasycznie, no i ByQ z Liang. Czysty tutaj też widzę, że coś pozmieniał, Trajana ma z Filipem. Wiem, że tam ByQ akurat nie ma, ale wiem, że też chyba coś zmienia. Ten nie wiem, czy nie wzmacniał ostatnio Huo i Queena, jeżeli chodzi o gear i formację. Niemcu też zmieniał dużo, no ale w Niemcu, tak jak ja, idzie w Deltę, też tam ostatnio Butterfly'a dostał, więc ten Filip, Artur Filip inaczej chodzi, chociaż on tu ma i Huo Johan, no ale wiadomo, że no tutaj chłopaki mają te geary, leadershipy na Trajanie i Trajan jest dalej bardzo, razem z Filipem, bardzo must have w kanionie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w Zaginione Kanionie, czy już będę gotowy na 6 marszy na kolejkę VK, raczej nie. Będę już teraz bardziej jestem w połowie zbierania full gearu na łuki, więc i tak to u mnie jeszcze trochę potrwa.
Jeżeli chodzi o KVK1, KVK2, musicie wziąć pod uwagę to, że kiedy inwestujecie w konta, no to tam ten kanion jest troszeczkę inny, nie? Tam wiadomo, że na początku w KVK1 lub też 2 no macie już tych dowódców, którzy są dość grywalni, czyli tak, mamy przykładowo, odpalimy sobie po kolei, tak jak mamy na przykład piechotę. Szkoda, że nie dali filtru, żeby było na przykład KVK1, KVK2 i potem SOK, żeby to było w miarę normalnie zrobione, no ale tak czasem jest. Mertel tam jest dość często grywalny, Mertel z YG na plecach, też widziałem takie zestawienia, gdzie Mertel był do tyłu wsadzany, Sun Tzu też bardzo dobry dowódca, a jego też tam gdzieś tam zbiorna lub też biorna dawało się pierwszego, że Sun Tzu bił. Kanion jest bardzo specyficzny w KVK, tam trzeba już dopasować swoje marsze, no i tam też patrzę pod tym względem, że tam im większy level twojego, jakby tak powiedzieć, twojego dowódcy, czyli jeżeli jesteś coraz bliżej do tych 60, czy to jest legenda, czy ten, no to on zrobi większą różnicę. Ja na przykład zobaczyłem na swoim kanionie parę lat temu największą różnicę, kiedy uzyskałem YSG. Gdzie jest YSG? Uzyskałem tego pana YSG i udało mi się zrobić 5, 1, 1, 5. Ze względu, no, nie chciałem dużo główek wsadzać, ale udało mi się tak wyrolować, żeby mieć go też pod open field, żeby bardzo żeby fajne raporty robił mi. Czy to z Minamoto go puszczałem, czy go robiłem z Mertelem, no to, czy nawet z Aleksandrem jak grał, no to naprawdę fajne cyferki robił, to 50% obrażeń, no, robi swoje. Więc robiłem takie 5, 1, 1, 5, żeby ustalić. No i to też robiło różnicę w kanionie. YSG był bardzo takim game changerem. Też bardzo często w KVK1 ludzie pytali mnie właśnie o Ethelfleda. Ethelfleda jest fajnym dowódcą na KVK1. Na dwójce też się fajnie da na niej kapeki porobić. Zresztą ona jest dalej gdzieś tam wykorzystywana na arkach Ozyrysa, więc to nie jest jakiś dowódca przypadkowy. Warto go tam na tym kanionie jak najszybciej zrobić, bo on też wam zrobi troszeczkę różnicę w tym kanionie. Tylko pamiętajcie, kanion nie jest wyznacznikiem jakiegoś tam super gry. No, jeżeli wam się uda Mehmeda zdobyć, zrobić go na 5-1-1-5, jakoś tam te... Tak, 5-1-1-5, jakoś tak to robili, było chyba tak, jakoś tak chyba to chcieli wtedy. 5 albo 5-1-5-5-1, jakoś tak. Kurde, ciężko jest, nie pamiętam jak, bo to Mehmed teraz też bufa z muzeum. Ale kiedyś po prostu ten Mehmed też jak go tam gdzieś rzucałem jako drugi dowódca oczywiście, był tam za plecami jakiegoś tam tankera, no to robił robotę. Ogólnie, jeżeli jesteście spenderami albo osobami, które naprawdę dużo inwestują, to na pewno na kanionie ten pan będzie robił największą różnicę oprócz YSG, bo Ryszard to jest... Ryszard Lwie Serce to jest naprawdę bardzo mocny dowódca, który bardzo długo się utrzymuje w grze. Zresztą widziałem taką tankerską rodzinkę Ryszarda z Konstantynem, jak to ktoś postawił i za nim był jakiś marsz, który tam tłukł bardzo mocno i widziałem chyba takie stawienie na łucznikach to było w KVK1, tak, wtedy już była Totem. Totem chyba, gdzie mam tak, Totem był jako pierwszy, a na plecach był YSG, nie? To taką muckę robił, nie to, że tutaj wiecie, że on dostawał boosta 50% do obrażeń, to jeszcze on tutaj bił 3 targety po 1000, YSG robił swoje 1700, tak? Bo oczywiście nie liczymy na razie muzeum, na 5 no to było na plecach Ryszarda z Konstantynem i miotało na KVK1. Ale pamiętajcie, kanion... jeżeli chodzi o te początkowe KVK jest niczym. 2, nie sugerujcie się, kiedy zaczynacie grę kanionem. Po prostu jeżeli ktoś tam inwestuje, chce sobie jakoś fajnie ułożyć, no to dlatego wam robię ten odcinek, prawda? Ale nie sugerujcie się tak strasznie tym kanionem, że tak trzeba robić. Po prostu daję wam parę takich tipów, gdzie jak to fajnie można tutaj rozdzielić i grać. Ja sam no, widziałem różnicę, jak tam przygotowałem swój kanion przez ostatnie tam 2 miesiące, no teraz dostaję już czapę, bo chłopaki naprawdę konta popchali jeszcze bardziej do przodu, więc no
Kanionek jest bardzo specyficzny i bardziej mi się daje, że bardziej dla tych, którzy dla Welli, no bo jak zobaczymy Lost Kingdom, kiedy, nie wiem czy oglądaliście moje live'y wszyscy, ale jak odpalicie sobie jakieś tam live'y, robię tam Zaginiony Kanion, no to tam są naprawdę mocne ci dowódcy. Ja pamiętam jak Queena zrobiłem, chyba to było ostatnie 2 tygodnie Kingslandu, i ja zrobiłem Queena na full i ja go wrzuciłem tam do tych i naprawdę nagle tam ze 100 gdzieś koło 100 miejsca byłem w top 50 czy top 40, więc naprawdę był zadowolony. Queen po prostu robił taką różnicę, to był game changer, nie tak samo jak BQ jak wyszedł, też byłby game changerem, jeżeli chodzi o Kanion. No ci nowi dowódcy no potrafią chyba dłużej wytrzymać, tym bardziej jeszcze jak jest ta formacja na BQ, jak mamy jeszcze tą formację Pincer, to już w ogóle to jest ogień, nie? Kanion z Mroku, wiecie, nie daje wam jakichś tam super nagród, więc też się o tym jako tak nie fokusujcie. Fajnie go tu pograć, fajnie zobaczyć jak inni grają i jak dopasowują i fajnie tam po prostu to sobie testować. Ale przede wszystkim zawsze jak zaczynacie grę, jak tam prowadzicie swoje marsze, wybierzcie po prostu w co chcecie iść, czy chcecie być piechota, kawaleria czy łuki. Mi się zdaje, że ogólnie teraz przy tej nowej KVK technologii to nawet chyba się opłacałoby iść jeżeli planujemy kiedyś grać na 5 marsze, no to opłacałoby się chyba pójść w jeden typ jednostek, w 2 marsze pierwsze, a potem robić ten, powiedzmy, nie wiem, na początku byśmy zrobili 2 piechoty, potem kawalerię i łuki, przykładowo, no to opłacałoby się. Znaczy z tych wszystkich w tym momencie na takie 2 marsze najbardziej się opłaca, chyba mi się zdaje, że na jakieś łuki, potem bym szedł chyba piechotę. No ale wiadomo, gracze nowsi, którzy są w KVK 1, 2, mają też tego słapa w KVK 3, mają też tego plusa, że mogą sobie wybrać, co tam idziemy dalej. Więc to jest moim zdaniem duży plus tego wszystkiego, że mogą sobie zmienić na przykład tych dowódców słabszych z KVK 1, 2, zasłapować na KVK, na sokowych dowódców. Więc tutaj tworzenie tego giru już od początku też będzie miało jakieś tam profity później, że będziemy nasadzić do najlepszego marszu. A ze względu, że KVK technologię można bardzo fajnie poukładać nową pod jeden typ marszu, no to tak mówię, no ja bym albo łuki, albo piechotę. No kawaleria w tym momencie nie ma dobrych 2 marszy, takie jest moje zdanie. Taki top 2 marszy. W tym momencie to ma właśnie piechota, łuki i piechota, bez 2 zdań. Queen jest bardzo mocnym dowódcą z Deliangiem na plecach, albo nawet z YSG, jeszcze YSG, który jest w muzeum, to już w ogóle ogień, nie? Jeżeli będziecie mieli pytania, jeżeli chodzi o Kanion, to dawajcie znać na Whispas, postaram się coś pomóc, a jak nie, to podpytam też kolegi, który tutaj, że tak powiem, bardzo fajnie to tworzy i ogarnia ten Kanion. Dla mnie Kanion jest taką dodatkową dogrywką, miło wygrywać, być w topówce, no ale czasem też wiem, że niektóre rzeczy się też kończą, prawda? Tyle ode mnie w tym odcinku. Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki, że wspieracie kanał, dzięki, że przez cały czas się rozwijamy, pozwalacie mi to wszystko tworzyć, pchać i jest naprawdę fajnie. Do zobaczyska i co? Czekajcie na kolejne odcinki, będzie troszeczkę mniej, no bo wiadomo wakacje, no ale postaram się coś tam przygotować, kiedy mnie nie będzie, żebyście mieli parę odcinków takich porobionych, nie? Trzymajcie się, hej.